nagle usłyszeliśmy wielki huk. Patrzymy, a za rufą wielki taki kloc drewna. Silnik się wyłączył, zaczął piszczeć. Jak to się skończy? Czy z tego wybrniemy? Zostań z nami. Sobota rano, zaraz wypływamy. Skończyliśmy ceremonię zmiany nazwy. Jeszcze tylko idę do mariny, do biura po to, żeby oddać. Takie mają tutaj liczniki na wodę i zapłacić za wodę, no i zapłacić jeszcze za elektryczność. No więc załatwione mamy, zapłacone. Woda 2 razy nabraliśmy, w zasadzie 2 razy po 1,5 metra. 1,5 metra, czyli 1500 litrów, to jest 6 euro plus VAT. I za elektryczność zapłaciliśmy 42 euro plus VAT. No ale elektryczność w zasadzie za cały marzec i kwiecień. Więc dość sporo. No i pan w marinie, mimo że jest w zasadzie bardzo dzisiaj spokojnie, to zapytał się, czy będziemy potrzebować asysty przy wyjściu z mariny, no ale powiedziałem, że raczej nie, bo są ładne, ale podziękowałem, że bardzo miło, że takie usługi też za darmo proponują. Zanim wypłyniemy, przygotowania. Zakładamy log burtowy służący do pomiaru prędkości. No, więc mamy taki log tutaj jeszcze prędkości, który trzeba włożyć, a tutaj jest korek, więc prawdopodobnie, a jesteśmy na wodzie, więc prawdopodobnie teraz woda sieknie. No, nie było tak źle. No nie zatonęliśmy. Jeszcze się leje. No. Koroczek niewielki, delikatny. Oto nasza bandera. Piękna polska bandera. Na drzewcu musimy tylko zastanawiamy się jak ją umocować. Myślę, że może na jakieś sznureczki. Całe? Nie, bo to jest Mówią do 3 razy sztuka. Do 3? Nie nam, Polakom. Nam, Polakom, wystarczy do 2. Proszę, tutaj jesteśmy w marinie, ale na blokowisku. Naszym sąsiadem jest jeden z największych żaglowców świata, Clubnet 2. 5 masztów, 7 żagli, 394 pasażerów, 214 członków załogi i 3 onieśmielonych sąsiadów. No więc już odsumowaliśmy i wypływamy. Oj, są emocje, powiem wam, są emocje. Na nas już czas. Opuszczamy Kartagenę. Polubiła nas tak bardzo, mówiąc co dzień: zostańcie jeszcze, zostańcie. Wyruszając, nie wiemy jeszcze, do czego się posunie, by nas zatrzymać. Więc zastanawialiśmy się, czy noże na takiej listwie metalowej to jest dobry pomysł. No i trochę pobujało, a noże pospadały, no więc chyba to nie jest dobry pomysł. Za to na postojach taka listwa sprawdza się świetnie. Morał z następnej historii: nie zasypiaj nad książką. Siedzę sobie w kokpicie, założyłam słuchawki, włączyłam audiobooka. Kapitan Andy, nazywam się Życie. Tekst się toczy i zasnęłam. Nagle słyszę: orki, orki! Ja, gdzie?
Audiobóg. Sytuacja jest dynamiczna, bo płynęliśmy w kierunku Ibizy i nagle usłyszeliśmy wielki huk. Patrzymy, a za rufą wielki taki kloc drewna. Silnik się wyłączył, zaczął piszczeć. No i oczywiście zatrzymaliśmy się, a byliśmy na silniku bez żagli. No i teraz płyniemy do Alicante, żeby sprawdzić, bo silnik udało się włączyć, ale chcemy po prostu, żeby ktoś sprawdził, bo nie wiem, czy są, wydaje mi się, że są jakieś drgania takie troszeczkę, więc być może się wygiął wał. To jest całkiem możliwe. No nic. Płyniemy. Okay. Więc rozmawiam z Mariną w Alicante, no i oni, no i właśnie się przerwało, bo jesteśmy w morzu, ale rozmawiam z Mariną w Alicante, no i oni powiedzieli, że nie mają żadnych usług inżyniera, mechanika, no ale że możemy przypłynąć i zostać u nich na noc. No potem okazało się, że nie możemy, bo nie ma miejsca, więc dali nam telefon do innej Mariny, no ale zaczął jeszcze szukać coś, no tak wygląda w tej chwili. Obserwujemy wał napędowy i dławice wału, ale drgania wyglądają na niewielkie. Przed wypłynięciem wykonaliśmy rytuał usunięcia wszelkich śladów Sycomoro. No bo inaczej miał być pech. No i jak wiadomo, wpadliśmy na tę kłodę. I co się okazało? Marcin znalazł gdzieś w jakichś głębinach szafek naklejki z zapisem Sycomoro. No wszystko jasne. Wszystko jasne. No zobaczymy. Korzystając z tego, że stanęliśmy na kotwicy, Marcin wyciągnął kamerę i sprawdza stan wału i śruby. Z tej perspektywy wszystko wygląda dobrze, ale chcemy, by sprawdził to wykwalifikowany mechanik. Pierwszy dzień rejsu z Hiszpanii do Grecji za nami. Najpierw nasz załogant Rafał powiedział, że powinniśmy reklamować rejsy jako wczasy odchudzające. A potem wpłynęliśmy na pień, płynący sobie swobodnie. Po morzu, po pełnym, pustym morzu, wpłynął akurat pod naszą śrubę. Nie możemy powiedzieć, oby tak dalej. Noc spędziliśmy na kotwicy, ale zdecydowaliśmy się płynąć do portu tutaj, w Alicante, Marina Alicante, no po to, żeby mieć lepszy dostęp do mechaników, do jakichś informacji, bo chcemy jak najszybciej załatwić jutro w poniedziałek naprawę i wypływać jak najszybciej. Bierzemy paliwo, no trzeba uzupełniać, jeśli jest taka pogoda, jeśli ciągle pływa na silniku, co? Okej. No i co? Załatwione.
Sukces? Tak, udało się ostatnie miejsce wywalczyć w Marinie. Powiedzieli, że tutaj są punkty, gdzie można jutro przyjść po 9:00 i po prostu powiedzieć i zamówić jakąś naprawę. Więc pójdziemy tam jutro o 9:00 rano. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy. No i będziemy rozmawiać. Pani była bardzo pomocna. Powiedziała, że dzisiaj jest do 9:00, a jutro od 9:00, bo jakby coś to pomoże. A jak nie naprawią w ciągu jednego dnia, to drugi dzień możemy też zostać. Co tak? Alicante to elegancka dama, ładna, zadbana i nieco wyniosła, ale trudno jej się dziwić, bo taka światowa. Wcześniej, żeby troszkę rozpytać może i przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja. No wszystko jeszcze pozamykane, ale no tutaj dowiedziałem się od faceta, że są dwie firmy, które mogą tutaj nam pomóc. Nauticost, jedna jest tam, a druga tutaj Hover Yachts. Tutaj. Więc będziemy o 9:00 tam uderzać, bo się o 9:00 otwierają. Też idę sprawdzić, jak to wygląda w ogóle. Miejmy nadzieję, że dzisiaj ktoś się tym zajmie, no bo mamy naprawdę mało czasu. Ajajaj. No, pierwsza dobra wiadomość tego rana, bo poszliśmy do punktu i zarejestrowaliśmy case. No i za 15-20 minut będzie mechanik tutaj u nas na jachcie, więc bardzo, bardzo szybko udało się to załatwić. No i trzymajmy teraz kciuki, żeby powiedział, że wszystko jest cacy, co jest mało prawdopodobne. Niestety. Mechanik ogląda silnik, ogląda wał i dławice wału, wsłuchuje się w pracę silnika. Mówi, że nie widzi ewidentnych uszkodzeń, ale by być pewnym, musi zobaczyć wał i śrubę, czyli jacht trzeba wyslipować, wyciągnąć z wody. Więc poszliśmy do biura i donieśliśmy dokumenty. Okazało się, że potrzebne jest ubezpieczenie jachtu i to nawet sam dokument, niebieska karta nie wystarczy. Poprosił facet o to, żeby pokazać również przelew, czyli że zapłaciliśmy za to ubezpieczenie. Tego się nie spodziewałem. No i czekamy na to, czy uda się dzisiaj wyciągnąć tę łódkę, a jak nie dzisiaj, no to jutro. Się boję scenariusza, że to będzie dłużej. No ale prosiliśmy bardzo o pomoc, więc czekamy. No i dobra wiadomość, facet z biura przyszedł i do naszej łódki i powiedział, że mamy być o 11:45 w Marinie Varadero i tam będą nas wyciągać. No także sprawdzimy. Powiem szczerze, że nie zapytaliśmy się o cenę, ale chyba w tej sytuacji po prostu nie mamy wyjścia. No. Ile zażądają, tyle będziemy musieli zapłacić. Co robić? Cholera. No zobacz, zrobiony. Albo nie, w zasadzie wygięty. Wygięty tylko, będzie działał. Wygięty. No to stawaj go z powrotem. Dobra, czekaj, tylko tu on ma front gdzieś. Trzeba się upewnić, że to szczelnie zamknąłem. Co będzie dalej? O tym w następnym odcinku. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.